Serwus moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj rozprawimy się z przeszłością. Jestem obecnie na Istrii z piękniejszą częścią Velo, czyli z Aldi. Mamy tutaj niedokończoną sprawę, mianowicie będąc tutaj 2 lata temu nie udało nam się zgodnie z pierwotnie zakładanym planem podjechać najwyższego szczytu na Istrii, czyli góry Wojak. No i w tym roku, będąc tutaj, postanowiłem, że musimy się z tym wyzwaniem w końcu zmierzyć, ale nie może być łatwo. Autorką dzisiejszej trasy jest Aldi, więc no nie ma miękkiej gry. Dzisiaj będziemy eksplorować. Ruszamy z miejscowości Lovran, czyli tuż u podnóża góry Wojak. No i czeka nas 30-kilometrowa wspinaczka. Postanowiliśmy, że skoro mamy gravelę, no to nie pójdziemy na łatwiznę i będziemy podjeżdżać stroną gravelową, czyli krótko mówiąc po prostu po pieszym szlaku. Nie wiemy za bardzo czego się spodziewać, ale spodziewamy się raczej trudności. Ta wiosna i początek lata w Polsce niezbyt nas pogoda rozpieszcza, więc mam nadzieję, że tutaj trochę słoneczka i my, i wy złapiecie. Więc zapraszam was na odcinek. Szutrowe segmenciki już za nami. No i muszę przyznać, że nie są to super premiumy, ale też nie są to jakieś straszne ujeby, więc spokojnie da się to przejechać na jakimś semi-slicku. Oczywiście no nie z jakąś zawrotną prędkością, ale tutaj nie o prędkość dzisiaj chodzi, tylko po prostu o przejechanie w fajnym klimacie. Na duży plus podczas tych szutrowych przejazdów wzdłuż zbocza jest dużo zacienionych miejsc, więc nie dogrzewa tak mocno jak na zwykłej asfaltówce. Po 12 km i 600 metrach przewyższenia ukazał nam się cel naszej dzisiejszej trasy. Za mną w tle, mam nadzieję, że widzicie, antena na górze Wojak, na którą właśnie zmierzamy. Zostało nam jeszcze jakieś 18 km podjazdu i około 900 metrów w pionie. Także lecimy dalej. Jak widzicie, traska do najłatwiejszych nie należy. Są ostre sztajfy po takim sypkim żwirku. No i w momencie, gdy na takich 15% czy nawet 12% ześlizgnie się koło, obróci korbą, zabuksuje, no to trzeba zejść z roweru i raczej już się na niego wejść nie da. Ale i tak jest sympatycznie. Mam nadzieję, że najgorszy fragment już za nami. Podjechaliśmy w bardzo trudnym terenie, kilka kilometrów, po takiej drodze szutrowej z drobnymi kamieniami, z większymi kamieniami, bardzo stromo. W zasadzie ten podjazd mi trochę przypominał podjazd pod Zonkolan, tylko że po kamieniach. Także bardzo trudny fragment, a w końcu wynurzyliśmy się z lasu i w tle za mną Tres. Mam nadzieję, że tak to się czyta, i wyspa Krk, kawałeczek dalej. Widzimy jakąś cywilizację. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiejś w miarę sensownej drogi i uda nam się okrążyć górę Wojak, tak aby podjechać już stroną asfaltową. No jest, moi drodzy, ukazał nam się już Wojak ponownie, tym razem od drugiej strony. No i jedziemy, ostatnie wyzwanie. Dzisiejszy raport z trasy. Wiadomo, że Wojak był takim sztandarowym punktem na liście, na Istrii. No ale po wczorajszej trasce asfaltem stwierdziłam, że dzisiaj chyba sobie trochę urozmaicimy, żeby jednego fragmentu nie powtarzać. To sobie zrobimy krótszą traskę, ale bardziej intensywną. Miały być piękne szuterki, podjazd leśny. No i był podjazd, trenowanie
psychiki i techniki w trudnym terenie. No, zmęczył mnie psychicznie strasznie, bo był całkowicie bez przyczepności. No ale i tak jak na taki długi podjazd, to chyba tylko 2 razy był wypych. I tak lepiej tędy wjeżdżać na pewno niż zjeżdżać, bo jeśli ktoś będzie się chciał zainspirować tą trasą, no to owszem, ale nie odwracajcie traka, absolutnie. Gravelem niebezpiecznie, moim zdaniem. Bardzo trzeba uważać. Po tych 10 kilometrach podjazdu po gruzie, ten ostatni odcinek to jest w zasadzie pikuś i słuchajcie, pamiętajcie, że podjazd nie kończy się przy kopule, tylko koniecznie podjedźcie te parę metrów wyżej, bo właściwy finisz jest tutaj. No i takie widoczki są. Moi drodzy, traska zaliczona, wojak zdobyty w końcu. Zajęło mi to 2 lata, ale udało się. Fantastyczny zjazd na sam koniec, 20-kilometrowy po w miarę fajnym asfalcie. Bardzo przyjemnie. Oczywiście popełniłem błąd nowicjusza, nie zabierałem ze sobą kamizelki, bo jednak zjazd z takiej wysokości nawet w lecie bywa chłodny i taki właśnie był dzisiaj, ale na szczęście zjechaliśmy sprawnie. Jeśli chodzi o samą trasę, to ten odcinek między 12 a 18 km bardzo ciężki. Te trudności techniczne no, mogą zmęczyć i mogą spowodować, że po prostu przestaniecie się cieszyć tą trasą, także jeżeli chcecie po prostu zaliczyć wojaka, to chyba lepiej jednak jest to zrobić tym wariantem czasowym, ale dla hardkorowców ten wariant, którym dzisiaj jechaliśmy, no warty wytestowania. Mam nadzieję, że złapaliście trochę słońca, że złapaliście trochę fajnych kadrów. Ogólnie polecam wam tę okolicę, bo jest bardzo piękna. Ja nigdy nie byłem tutaj na tej wschodniej części Istrii i bardzo się cieszę, że mi się udało ją w końcu zobaczyć, bo jest tak jak w Dalmacji, tylko zielono. Morze, góry i bardzo, bardzo dużo zieleni zamiast odkrytych, suchych skał, więc tutaj jest dużo przyjemniej. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Widzimy się w następnych odcinkach. Śledźcie nas, komentujcie, subskrybujcie. No i widzimy się na trasach, wyścigów, na ustawkach i w dalszej części sezonu. Dzięki za dzisiaj. Hejka!